Cześć, witajcie w Bagdadzie. To stolica Iraku, jedno z największych miast na całym Bliskim Wschodzie. To miasto przed wiekami było nazywane miastem pokoju, ale jak wiemy, historia obeszła się z nim dosyć surowo. Jednak po wielu latach konfliktów, po wojnach, inwazjach i różnych innych przykrych wydarzeniach, Irak znów jest otwarty dla zwiedzających. I w tym filmie nie będziemy mówić o wojnie, nie będziemy mówić o ISIS, nie będziemy mówić o żadnych złych wydarzeniach. Pokażę Wam, jak Bagdad wygląda współcześnie. A zatem dzisiaj jest pierwszy raz. I teraz nadeszła ta chwila, ten moment, kiedy od dawien dawna, pierwszy raz od dawien dawna gdzieś się ruszam. Będzie to ciekawa podróż, ale chciałem Wam najpierw pokazać, jak wyglądają lotniska. I o ile w zeszłym roku faktycznie jakby miałem wrażenie, że nikt nie lata, to teraz widzę, że na przykład tutaj w Lwowie, skąd się zaczyna to wszystko, gdzie jestem, jest dosyć spory ruch, więc jednak tak nie jest. Kawiarnie są otwarte normalnie, sklepy są normalnie otwarte, więc chyba nie panikują tu aż tak bardzo i dosyć duży ruch jest. Zresztą domyślam się, że w samolocie też w większości te miejsca będą wypełnione. Uwielbiam latać z tego lotniska, dlatego że za każdym razem jakaś mądra pani próbuje się kłócić o pół kilograma bagażu, nadwagi. Uwielbiam. Generalnie wszystko idzie gładko, wypełnia się formularz mały, bez żadnych pytań szczegółowych, nic mnie nie interesuje i trzeba tylko czekać właśnie na taką wizę, żeby sobie została wyrobiona i potem już w świat. Statue, yes. Ulica Mutanabi to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych ulic w całym Bagdadzie, a słynie ona z tego, że jest to tak zwany zaułek księgarzy. Są tu księgarnie, gdzie książki kupują wszyscy mieszkańcy tego miasta. To nie są zwykłe księgarnie, do których się po prostu wchodzi. Tutaj sprzedawcy wychodzą na ulicę i cały towar, cały asortyment sprzedawany jest na ulicy. Najpopularniejszy dzień, kiedy najwięcej ludzi tutaj przychodzi, to piątek, ale w obecnych czasach wszystko jest trochę poprzewracane do góry nogami. Notebook, pencils. My name is Sajjad Qusay. I'm here with David in Mutanabi Street. Actually, I'm a medical student. I study medicine. I live in Baghdad. This is my place. Hello, David. You are very welcome. A kim był Mutanabi, czyli patron tej ulicy? To był jeden z najpopularniejszych pisarzy całego świata arabskiego. What do you want to do? We want to free them. You can buy 4 by 1,000 and you free them in the air. Why I told you how to see that? I don't know how you do it. Just hold it by your hand and free it. قدام الكاميرا. Yes. Oh my god, it's so funny. Oh, I can feel his heartbeat. Yeah. Oh my god. You're about to free it. Freedom maker.
It's not focusing on it, but it's okay. Yeah, free it. A teraz zobaczymy jedną z najsłynniejszych kawiarni w Bagdadzie. Przychodziła tutaj elita, przychodziły najsłynniejsze postacie kultury i polityki Bagdadu, Iraku, a teraz to miejsce jest świetną kawiarnią i zaraz zobaczymy wnętrze tego miejsca. Idziemy. It's like old school. It's better not to focus on faces. Oh, okay. Then focus on what? Because there are a lot of place, not just like zoom in someone's face. You know what I mean? Niestety niektóre osoby są bardzo wrażliwe na czerpienia zdjęć. Dostałem troszkę taki opieprz w tej kawiarni, ale i tak udało się trochę skręcić. A teraz dotarliśmy do osoby, która nie będzie miała żadnych pretensji, jeżeli robi jej się zdjęcie. Jest to pomnik właśnie pisarza, który jest patronem ulicy Księgarzy. Jest to sam Mutanabi. Oczywiście jest do niego kolejka. Każdy chce sobie zrobić tutaj zdjęcie z nim. Zaraz, mam nadzieję, to naprawimy. Can you see? Ah. I'll show you this one under. So this was brought from Poland? Yeah, in Poland. Oh. Your country is here. Yeah, my country is here everywhere. I live here, but I am working. Have you been to Gdańsk? Aha. شوف هذا مالتي شو اسمه هذا كله جولد يعني يقول لي. It's all gold. هذا هنا؟ هذا المحل؟ السلام عليكم. المحل عليكم السلام. another محل shop. كبير بس من ترتب هذا الشارع نقدر نقال 5 ذاك كان الوحده تصير شو اسمه فبعته جيت هنا الورا همين دا اخذ اوسع. You have another shop. Yeah, look. You have gold too. Mr. Walid, what's this place? This is my school. This is the oldest school in Iraq. High school for boys. It was built in 1927. Sajjad is one of our students. Graduated from here 2018. And he got the top score of Iraq, not only for our student. Maybe he was cheating a bit, no? Teacher, yeah. Teacher of math, but his son. To jest szkoła średnia, jest to czas egzaminów z języka angielskiego. Właśnie spojrzałem sobie na arkusz egzaminacyjny i na testy, które tutaj osoby kończące szkołę średnią zdają. Mogłoby się wydawać, że w Bagdadzie nie ma starych miejsc o jakichś wielkich tradycjach i o wielkiej historii, ale to jest jedno z takich miejsc. Jest to pałac Abbasydów położony tuż nad rzeką, na rzece Tygrys. Ten pałac został zbudowany 800 lat temu, a obok znajduje się dom pierwszego króla Iraku, czyli te budynki mają też 100 lat, budowano je przez 30 lat i 3 pierwszych władców Iraku z XX wieku tutaj mieszkało. Obok znajduje się biblioteka, która została z kolei zbudowana 200 lat temu w czasie rządów Ottomanów.
Zobaczmy sobie, jak ten pałac wygląda. Nie można wprawdzie wejść do środka, ale można obejrzeć piękny ten budynek cały z zewnątrz. W tym budynku była prowadzona największa na świecie biblioteka. Sprowadzono tutaj tłumaczy z całego świata. Tłumaczyli oni najsłynniejsze księgi z Europy i z Azji, z Bliskiego Wschodu. Jednak pod koniec rządów dynastii, kiedy wtargnęli tutaj Mongołowie, zabrali oni wszystkie te książki z biblioteki i wrzucili do rzeki. I mówiło się, że Tygrys w tym momencie stał się całkowicie niebieski. Cała rzeka stała się niebieska od tego tuszu. A to jest właśnie ten wspomniany niebieski tygrys. Czy on jest taki niebieski do dzisiaj, to pewnie ciężko powiedzieć. Raczej pewnie troszkę brudny. Właśnie dotarliśmy nad rzekę Tygrys. Chociaż jest tutaj godzina policyjna, ograniczenia w zwiedzaniu, być może uda nam się właśnie teraz wejść na prom i popłyniemy sobie na drugą stronę rzeki. Próbowaliśmy się dostać na drugą stronę Tygrysa i otrzymaliśmy teraz informację, że prawdopodobnie nawet na rzece jest godzina policyjna i nie wiemy, czy ruszymy, czy nie, ale właśnie tutaj pan się chyba przymierza, że jednak ten rejs się odbędzie, więc sprawdzamy i patrzymy, co się dzieje. Jednak się udało, płyniemy sobie tutaj teraz na wycieczkę po rzece. Będziemy oglądać, jak wygląda Bagdad z perspektywy rzecznej. Próbujemy się dostać na teren, ale jest to bardzo ciężkie zadanie. Panowie poprosili o przyniesienie pozwolenia z polskiej ambasady, którego oczywiście nie mamy. Więc próbujemy tutaj trochę manipulować rzeczywistością. Może się uda nam wejść. Najsłynniejszy taki symbol całego Bagdadu, więc słabo by było tutaj się, przynajmniej w okolicach, jakoś nie pokręcić chwilę. Ten najsłynniejszy symbol Bagdadu za mną to pomnik poświęcony żołnierzom, którzy zginęli w czasie wojny z Iranem. Piękne zielone kolumny, które wyglądają, jakby były trochę z innej planety.